Moje rączki nie boją się osotów. Nie boją się osotów moje rączki. Takie mam delikatne rączki. One się osotów nie boją. No i dobra. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Chcę pokazać internautom, jak się klepie kosę. No kosa jest osadzona, trzeba ją zbić z kosiska. Stawiamy ją na stole. Wybijamy klin. Tak. Zdejmujemy kosę z kosiska. Odstawiamy kosę w kąt. I to jest fabryczna babka do klepania kosy. Ale używam ją tylko jak jest kosa nowa. To jest w ogóle babka kowalska. Nie jest tak typowa do kosy, co jest babka kowalska. No i łapie się ją wtedy wibadło. Dlaczego jej nie używam? To jest kosa, której używam ładne kilkanaście lat, wiadomo. Jest już wydarta, prawda? Nawet była zerwana, bo kosiłem trzcinowisko kiedyś i zerwała się w osadzie. Tu jest mój spaw, pospawałem ją, ustawiłem, no i służy mi po dziś dzień. I dlaczego nie klepię na tej kowalskiej? Dlatego, że jest zbyt szeroka, więc używam takiej, po prostu używam babki, tak jak pokazuję. To jest młotek ślusarski, bardzo twardy. Trzeba go zamocować w imadło, tak jak pokazuję. Porządnie dokręcić, bo to jednak siła przechodzi wielka na klepaniu. No i robimy to tak. Jeszcze tylko muszę wziąć szmatę do zawinięcia, bo później jak dalej się przeklepie, to trzeba po prostu kosę włożyć w szmatę, żeby nie ciąć sobie ubrania. I robimy to tak. Bierzemy kosę, trzeba zakładać bardzo wąziutko, bo jak założymy na całą szerokość tej babki, bo to jest tak zwana babka. Nie patrzcie, że to jest młotek, to jest moja babka do klepania kosy. Trzeba zakładać bardzo wąsko, ręka musi być sztywna, bo jak założymy za szeroko i pociągniemy za szeroko, to wyjdzie klep. Klep wyjdzie zbyt szeroki, pójdzie po ostrzu fałda. Pójdzie po ostrzu fałda i nic z tego nie będzie. O, przesuwamy. Więc mówię, zakładamy bardzo wąską, dosłownie na jedną trzecią. Na jedną trzecią, bo jak założymy szerzej, poklepiemy, ale na ostrzu zrobi się fałda, kosa się pofaluje i jest do wyrzucenia. Więc zakładamy dosłownie na jedną trzecią tej babki i rytmicznie teraz muszę ją wziąć, tak jak mówiłem, muszę ją wziąć w tą szmatę, żeby mi nie kaleczyła ubrania. Tak, do tego miejsca zawinąć i pod pachę. Ja takiej metody używam, nie muszę podwieszać, nie muszę nic robić, prawda? Biorę ją śmiało pod pachę, nie skaleczę się. Do tego miejsca jest wyklepana, nawet widać. Cieniutka, jak to się mówi, jak żyletka. Tu już dalej nie jest tak cienka, jest grubsza. Do tego miejsca nawet się świeci, prawda? Świeci się, ja to widzę. Że tu gdzie klepane, to ona się świeci. Dobra, na babkę. Na babkę i jedziemy dalej. Trzeba zakładać wąsko i równo, precyzyjnie bić. Tu zresztą ona już jest i wydarta, bo ona służy
Już dla mnie ładnych kilkanaście lat. Dzisiaj podobno jest ciężko dobrą kosę kupić. Ciężko jest dobrą kosę kupić, podobno są bardzo miętkie. Mam tam w kącie taką jedną przywiezioną ze złomowiska, no muszę ją tam wypróbować. Tylko że jest trochę krótsza od tej. A ja lubię mieć długo kosę. Wtedy jest ładny pokos, szeroki. Kiedyś kupiłem babkę, ale to było bardzo dawno jeszcze moje. To było dosłownie 30 paru lat. Kupiłem babkę do klepania kosy, taką właśnie, bo jest ostra. I była tak miętka, że z byle jakiej stali zrobiona, że tylko wyrzuciłem ją do złomu i przecież to można zrobić na młotku, prawda? A młotków u mnie nie brakuje, młotek, wimadło i jakby była nowa, to klepać można na tej, bo jest szeroka, szersza, jest po prostu szersza. Natomiast tu jest niewskazane, dlatego że ona jest wydarta po prostu, ta kosa już. I lepiej ją się klepie na takiej wąskiej. O, tu jest bardzo twarda, bardzo twarda. Samego czubka i tak się nie poklepie. Tam już nie da się na babkę włożyć, bo jest po prostu, schodzi ten grzbiet. I teraz jest cacy. Zdjąć z tej szmaty. Tak. A ten sam grzbiet to można na szlifierce troszeczkę, ciut. Na małych obrotach. Tu niepotrzebne duże obroty. Gra muzyka. Babka do kąta, a kosa na kosisko. To jest rączka według mego pomysłu, wykonana z płaskownika i tu są wnitowane, uchwyt jest wnitowany z igielitu. Nie łamie się, wnitowane jest, nic tu się nie gnie, to jest mocny uchwyt. Służy mi tak samo, kilkadziesiąt lat. No i teraz trzeba kosę osadzić, po prostu osadzić trzeba na miejsce. To jest tak zwana uchwyt, a potocznie na to mówili bańka. Śmiesznie, prawda? No ale tak mówili potocznie starsi ludzie, bańka. Bańka kosy czy tam. Ja to mówię uchwyt, po prostu uchwyt. No tak. I tu mamy klin. Klin drewniany, ścięty jest na ukos. Tak mniej więcej się ustawia, tak? Gdzieś tam zaprzeć, żeby nie odskoczyła i nie porwać sobie ubrania. No i jeszcze teraz, już jak się idzie na pole, to się bierze z sobą młotek, bo niektórzy mierzą tam po prostu, mierzą w ten sposób kosę i mierzą do tego, ale to jest, ja używam kosiska dość długiego i dla mnie to się dla mnie nie sprawdza. Mam swoje metody, po prostu mam swoje metody. Zluzuję klin. Troszeczkę ją trzeba i w polu ją ustawię sobie na branie. Ustawię ją na branie, tak żeby mi po prostu nie zostawiała. To się robi w polu, ja to robię w polu. Po prostu idę w trawę, biorę młotek, biorę w cholewę albo w kieszeń. To jest mały młoteczek. Bo ja ją wieszam tutaj. Jak przychodzę z pola, to wieszam je tutaj na belku. Tu ją wieszam, tu jest jej miejsce, tak? Tak. Jak idę w pole, sobie zdejmuję. No i proszę pana, ostrzenie kosy. Ja używam zdartego pilnika. To jest dosłownie pilnik, który nie ma praktycznie zębów. Zęby są zjechane prawie na zero. Już nic by tym pilnikiem nie upiłował, ale on służy mi po prostu, służy mi jako osełka. Dobry, ma po prostu rączkę i leciutko.
I świetnie się oszczy. Ona jest wyklepana, to tylko parę razy pociągnąć. Tu nie ma trawy takiej, żeby tego pokazać, no ale. I nie ma rosy. Do koszenia kosą musi być rosa, bo bez rosy i trzeba ją inaczej ustawić, ona jest źle ustawiona. Trzeba ją po prostu przebić trochę, bo za dużo jest kontrozwarty. Zaraz, momencik. No. I to musi być rosa, do koszenia kosą musi być rosa, bo bez rosy to kosa, poproszę, kosa. I tu nie ma trawy, praktycznie jakaś ta trawa, o. No, ale teraz bierze lepiej. Gdyby była rosa i trawa taka większa, gęstsza, to wtedy już jutro pokażemy. Proszę pana. Jutro pokażemy w dużej trawie po prostu. Dziękuję. To musimy przejść, wie pan, jakieś 200 do 300 metrów. Niedaleko. Na młode nogi to niedaleko. O, tu już byk wszystko to wypasał, zostały niedojady, to się skosi tam, wie pan, kosiarką rotacyjną. A musimy przejść na dół tam przed tą kukurydzą, przed rowem. No spróbujemy tu, chociaż tam będzie lepsza rosa, bo tam jest niżej tego, ale spróbujemy tu. Roki, uważaj, zobaczymy. Słaba rosa, wywiało po prostu rosa. Przejdziemy dalej, jednak będzie lepszy efekt. A tu się wpuści krowy i one jeszcze to wygryzą. O, takie dziadostwo to się ścina, żeby to się nie rozsiewało. To jest chwast. Takie dziadostwo, a tam są nasze ziemniaki. No ładnie, trochę się deszcz popadał, to troszkę się poprawiły, bo było strasznie sucho, ale teraz wyglądają dobrze. Są obredlone kilka razy. Obornik rozciąć równomiernie, a później iść normalnie rzędami i sztych po sztychu po prostu trzeba go przekopać, przykryć go ziemią. Bo rolnik to robi, że roztrząsa na polu, a później jedzie plugiem i go zaoruje. No i wskazane jest, żeby obornik był przelasowany. Świeży obornik to po prostu dobrze, jak obornik leży tak jak tam u nas za oborą na pryzmie i leży on rok, czy półtora, czy nawet nieraz 2, bo tam jest i starszy obornik i on się lasuje. Że później już jak go się bierze koparką, ładuje się, to już po prostu jest masa taka jak, po prostu jest masa, jest przepalony. Prawie słomy w nim nie widać. Już słoma jest po prostu, on się przepalił, on się przelasował i taki obornik to wtedy jest bardzo łatwo przyswajalny dla roślin. No dobrze też, na przykład na lekkiej ziemi to wskazane jest, żeby dać wczesnowiosny obornik, dlatego że po prostu lekka ziemia, to przez zimę to mogłyby opady deszczu, śniegu, mogłyby go po prostu zbyt głęboko wypłukać, że tak powiem, z ziemi. Także na piaszczystych ziemiach to wskazane jest wczesnowiosno dać. Natomiast na tych ciężejszych, no to niestety, ale jesienią. O, te osoty też tylko to nie dzisiaj przyjdę i je skoszę, żeby one się nie rozsiewały, bo to jest dziadostwo, które trzeba tępić. No i kosa bierze dobrze. To osoty to sieje natura. To sieje natura, a ja je tępię. O, dziadostwo.
No, moje rączki nie boją się osotów. Nie boją się osotów moje rączki. Takie mam delikatne rączki. One się osotów nie boją. No i dobra. Idziemy na drugą stronę. O, ten serek miałem skosić. Ten serek. O kurde, kretowina. Była kretowina, kurde. I pojechała kosa w kretowinę. Czego ona tak źle bierze? Gdzieś przestawiła się, gdzieś się przestawiła. O, zobaczymy teraz. Powinna lepiej brać fakt, że ta trawa jest zadeptana i coraz jest kretowina. Natura. I coraz kosa gdzieś tam trafi i jest do widzenia. Tak, ja przejdę do drugiej strony drutu. To będzie lepszy efekt, tak. Ustawię się tak. I też na zakładkę, bo to jest chwast. Twardy chwast. O, ale kosa bierze go. Tak. Wolno od drutu spod pastucha, żeby nie było na drucie, bo od pastucha będzie się uziemiać. A tam jest nieużytek. Tam można wrzucić. Z czasem ten kawałek ma się wrócić do uprawy, ale czy mi się to uda, to Pan Bóg wie. No, chwaścisko twarde. I tak. Ładnie. No. I nie będą się wywalić na pasucha, prawda? Nie będą. Nie będą. A pokrzywa, wie Pan, na rękach to samo zdrowie. Jak poparzy, to jest na zdrowie. Tak moja babcia mówiła. Samo zdrowie. 2 lata temu to całe te przyrowie i tam jak rośnie taka młoda wierzba i dalej tam leży krzak łozy, to całość skosiłem tą kosą i było lato bardzo pogodne, tak jak teraz. I zwaliłem to na kupy i spaliłem po prostu. Bobry ścięły, tu były 4 wierzby, a nawet 5, bo 5 była młoda. Bobry je ścięły, powaliły na ziemię, wierzby zabrałem na opał, a te karcze, co zostały, bo był trzcina na wysokości kolana, zostały takie duże karcze. To wykopałem je koparką, po prostu wyrwałem je koparką i zabrałem je tam pod budynki. One leżały jakiś czas. To były duże, bardzo duże korzenie wierzbowe, bo wierzby były grubsze niż te, co tam stoją. I po prostu później wziąłem je, popiłowałem na opał.
O, to jest krzywoślad, roślina lecznicza, zioło lecznicze, krzywoślad. Ale na co to już nie wiem, moja mama mówiła, ale już nie pamiętam, bo mama trochę się ziołami interesowała. Taki fioletowy kwiatek, no i to jest roślina lecznicza. Dobra, idziemy. Roki to z każdego miejsca. Roki z każdego miejsca idzie. On jakbym poszedł sam w pole, a po prostu nie wziął go, on został tam w domu, gdzieś tam zaspał czy coś takiego, to on po prostu i tak mnie w polu znajdzie. Choćbym był nawet tam gdzieś pod klipami na końcu działki, to po pewnym czasie ja tam coś robię, pracuję, a on po prostu sobie przychodzi. On sobie przychodzi, znajdzie mnie. Dobra, idziemy. To jest rumian. To jest rumian, chwast. Groźny w polu, bo jak się rozsieje, czy w zbożu, czy gdzieś nawet źle kombajnem kosić, bo te główki czepią się w motowidło, potrafią zawinąć się na headerze, na ślimak. A zioło, rumianek leczniczy, proszę pana, ma drobny kwiatek. Nie jest tak wysoki, bo ten to rośnie, rośnie wyżej niż do kolana, no nie? On potrafi tak urosnąć. To jest rumian. Natomiast rumianek to jest niski i ma drobne kwiatuszki, intensywny zapach rumianku. Ten, wie pan, no nie ma, zobaczy pan, nie ma intensywnego zapachu, prawda? To jest rumian. To jest chwast rumian. To jest też chwast. Bylica. Bardzo twardy. Jak uschnie, to jest tak twardy, jak patyk można kosę zerwać w osadzie. No na razie póki jest zielony, to tam kosa nie ma problemu, kosa go bierze. Ale później jak już suchy jest, to trzeba uważać. Trzeba ostrożnie brać na zakładkę, jak to się mówi. Trzeba założyć kosę i dopiero ciągnąć. Nie ma tam tak z zamachu. Dobra. Idziemy. No. I dziś o, bociuś na dachu stoi elegancko. Tu szczególnie ten, o, jak ładnie stoi. Tu. Bociuś, nasz gospodarzu. Ojojoj, jaki jesteś gospodarz. No, idziemy. Bociuś, bociuś. Bociuś, bociuś, krzyczą dzieci. Bociuś. No. A on się przygląda na pana, głowę przykrzywia, patrzy. No, będziesz uwieczniony. Kle, 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 bociusiu. Bociusiu, kle, kle.